Witam w kolejnym odcinku. 27 lipca 2024, godzina około 6 rano. Piękny poranek słoneczny, trochę mgieł na polach. A trasa dzisiejszego wyjazdu to objazd gminy Szlichtingowa. I to będzie taki mój nowy projekt, gdzie będę objeżdżał gminy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno będę chciał objechać wszystkie gminy w powiecie wschowskim, a później zobaczymy, jak to się potoczy. Dzisiejsza trasa nieco krótsza, bo trochę mniejsza gmina, około 60 km, ale będzie ujście Odry, będzie kilka na pewno ciekawych zabytków, także zapraszam do oglądania. I właśnie dojechałem do gminy Szlichtingowa od strony Łysin. Chyba nie wspominałem, że wyruszałem ze wschodu. No i za niecały kilometr będę skręcał w prawo do lasu, a za lasem będą Małe Drzewce, czyli pierwsza miejscowość z gminy Szlichtingowa, później Nowe Drzewce i Stare Drzewce. Te małe drzewce to są naprawdę małe, kilka budynków. To, co na początku pokazywałem, to są chyba jakieś pozostałości po pałacu dawnym. No i tutaj też jest taki ładny mural z kogucikiem. I to w sumie tyle. Tam już za tymi drzewami Nowe Drzewce. Jestem w Nowych Drzewcach, a za nimi będą Stare Drzewce. Tutaj będzie na pewno przystanek kolejowy, ale jeszcze muszę sprawdzić, czy tutaj się zatrzymują pociągi pasażerskie. Tam ten peron ogólnie ładnie odnowiony. W dworcu teraz mieszkają ludzie, z tego co widziałem, czyli jest przerobiony na mieszkania. No i to jest chyba jedyna czynna stacja kolejowa w gminie Szlichtingowa. Można dojechać do Głogowa. Jeden pociąg dziennie do Zielonej Góry jedzie. No i do Leszna też można dojechać. Tylko nie widziałem, gdzie tu się kończą Nowe Drzewce, a zaczynają Stare Drzewce, szczerze mówiąc, no ale jesteśmy już w Starych Drzewcach. Dobra, jedziemy dalej. Tu czegoś nie rozumiem, bo tam są niby Nowe Drzewce, teraz z nich dopiero co wyjechałem, a stacja się nazywa Stare Drzewce, więc ja jakoś tego nie ogarnę. I to by było tyle, jeśli chodzi o trylogię drzewiecką, że tak powiem. Teraz udaję się w kierunku miejscowości Gola, tutaj taką polną drogą. A to nie powinno być daleko, 3 km myślę. dojechałem do Goli.
Te drogi po polach dzisiaj całkiem przyjemne, bo ostatnio padało, więc nie ma aż takiego tragicznego piachu. A tu z samego i taki fajny zjazd. Jedziemy później za Mysłów. I tak od strony drogi polnej wjeżdżam sobie do Zamysłowa. Jak widać w Zamysłowie mamy nowiutki ciąg pieszo-rowerowy. Nie wiem czy on już jest oddany do użytku. Tutaj jeszcze jakieś kaczki czy gęsi. Chyba gęsi. No ale mamy nowiutki ciąg pieszo-rowerowy. W ogóle mam wrażenie, że gmina Szczytningowa robi najlepsze inwestycje rowerowe w całym powiecie. Później zobaczycie jeszcze ścieżkę do Wyszanowa nad Barycz. Tam też jest bardzo dobrze to zrobione. A teraz będę się kierował w stronę Górczyny, Puszczy i już samych Szczytninów. A tu jeszcze pałac, prawdopodobnie stary. Ale to wszystko zarośnięte, tam jakaś brama jest, to nie wiem. Droga do Puszczy to jeden z niewielu odcinków cukrowych naprawdę niezłej jakości w tej okolicy. A sama Puszcza to niewielka osada, chyba to nie jest nawet wioska. I tutaj Liga Obrony Kraju, gdzie pewnie w Szczytningowie ma swoją strzelnicę z tej strony. Było na tyle, jeśli chodzi o Szczytningowa. Teraz udajemy się do perły tej gminy, czyli Wyszanowa, jednej z moich ulubionych miejscowości w całym powiecie. Jak widać, tutaj bardzo fajny ciąg pieszo-rowerowy do tego prowadzi, też niedawno zbudowany, bodajże 2 lata temu. Wjeżdżamy do Baryczy. Jeszcze spróbuję podjechać do ujścia Baryczy do Odry. Chyba dzisiaj nie powinno być problemu, bo jak widać stan wody aktualnie jest dosyć niski, a po drodze będą jeszcze ruiny po niemieckiego hotelu. To tutaj nawet jest
wypuszczony jakiś szlak rowerowy pomarańczowy. A tutaj te ruiny, jeśli dobrze pamiętam, hotelu po niemieckiego. Tam w środku chyba nic nie ma już dawno. Tak, wszystko puste. Tak jak wam przed chwilą pokazałem, prezentuje się ujście Baryczy do Odry z drugiej strony. Jeśli ktoś by był zainteresowany, jak to wygląda z drugiego cypla, no to pokazywałem to w filmie Odrzańska Wałówka. Nad Baryczem jest jeszcze takie fajne miejsce, gdzie sobie można posiedzieć. Widziałem, że ludzie też się tu kąpali, także można sobie odpocząć, popatrzeć jakieś ciekawe miejsca tutaj w Wyszanowie, więc jak mówię, jak dla mnie to jest najlepsza miejscówka w całej gminie Szlichtingowa. Jeszcze w Wyszanowie, no w sumie obok Wyszanowa, zaraz koło pałacu, kilkaset metrów od niego, jeszcze ruiny dawnego grobowca właścicieli tej wioski. Jeśli dobrze pamiętam, jeszcze na pewno napiszę i to zweryfikuję w postprodukcji. I teraz kieruję się w kierunku Gryżyny, taką oto drogą polną. To będą ostatnie 2 km dróg nieutwardzanych na dzisiejszym wyjeździe. No z tej strony nie jest tak źle, jest ziemia ubite, tam ten drugi ślad, no to jest jakiś piach, ale też chyba raczej w miarę ubity, więc nie powinno być źle. Na tyle, jeśli chodzi o Gryżynę, a teraz 5 km taką drogą do Kowalewa. To jest chyba jedna z najgorszych dróg tutaj w okolicy, ona się ciągnie aż do Siedlnicy w drugą stronę. Też my będziemy dzisiaj jechać, ale naprawdę to jest cienista straszna. To był jeden z powodów, takie drogi właśnie, dla których kupiłem gravela, ale nie jeszcze na szosie. I wjeżdżamy do Kowalewa. Oprócz Kowalewa zostały jeszcze Jędrzchowice i to będzie tyle, jeśli chodzi o gminę Szlichtingową. Ale bociany. Przed chwilą wjechałem do Jędrzychowic. W sumie znak to był tak zarośnięty, że prawie go nie zauważyłem, więc tutaj jeszcze kilka ostatnich atrakcji. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy objazd gminy Szlichtingowa. Nie jest to duża gmina, jak widać,
Wyjechałem ze Wschowy i na objechanie wszystkich miejscowości wystarczyło mi zaledwie 60 km, ale nie ulega wątpliwości, że ma ona ciekawe miejsca. No, dla mnie numerem 1 zdecydowanie jest Wyszanów ze swoim ujściem Baryczy do Odry, ciekawymi ruinami różnych budynków. No, Szlichtingowa to, jak już chyba wspominałem, jedno z najmniejszych miasteczek w Polsce. W rankingu w 2017 roku było na 6. albo 7. miejscu wśród najmniejszych miejscowości, miast w sumie w Polsce. No jest też kilka innych ciekawych atrakcji. Tutaj te Jędrzychowice chyba też się wyróżniają na tle innych miejscowości. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.